Cześć, witajcie na kanale Emigranda TV. Dzisiaj jest 20 marca. 20 marca to jest dzień o tyle szczególny, że dzień jest równy nocy. I posłuchajcie, okazuje się też, że to jest Międzynarodowy Dzień Astrologii. No, a że mój zawód jest dosyć często mylony właśnie z astrologią, postanowiłem Wam trochę o tym opowiedzieć. Film ten podzielę na dwie części. W pierwszej części opowiem Wam o tym, co łączy, ale też dzieli astronomię z astrologią. Natomiast w drugiej części powiem Wam, jak zostać astrologiem. Zapraszam. To, że astronomia jest często mylona z astrologią, nie powinno dziwić. Po pierwsze, nazwa jest podobna, a po drugie, obie dziedziny mają wspólną historię. Nazwa astrologia wywodzi się z języka greckiego i oznacza nauczanie o gwiazdach. I wiele dyscyplin naukowych, takich naprawdę poważanych jak biologia, zoologia, ekologia, kosmologia, gastrologia, one wszystkie mają tą nazwę w swoim członie. A w tym przypadku, ponieważ astrologia była już zajęta, no to badacze nieba zaczęli być określani jako astronomowie, czyli ludzie, którzy opisują niebo, opisują gwiazdy. Ta tożsamość astronomii i astrologii przez tysiąclecia tak naprawdę też nie jest przypadkowa, jeśli się nad tym dobrze zastanowić. Ponieważ jednym z głównych zadań astronomii było wyznaczanie czasu. To pozwoliło też pierwotnym badaczom nieba do przewidywania pewnych zjawisk. Może spotkaliście się z tym, że starożytni Egipcjanie, kiedy zaczynali obserwować na niebie Syriusza, mogli przewidzieć, kiedy przyjdą najbliższe wylewy Nilu, które były istotne w rolnictwie ówczesnych czasów, a więc zajęciu większości ludności, bez którego w zasadzie żadna cywilizacja nie może istnieć. Jeśli można przewidzieć takie zjawisko, to teraz całkowicie logicznym jest pytanie, a czy nie możemy wyznaczyć jakichś innych rzeczy. A ponieważ w owych czasach jednak znajomość fizyki czy matematyki była zgoła inna, świat był dużo bardziej magiczny, pełen jakichś niewyjaśnionych zjawisk. Tak więc też nic dziwnego, że to się trochę pomieszało z religią i zresztą kapłani, szczególnie w Mezopotamii czy Egipcie, byli największymi specjalistami od astrologii. I to jest też kluczowa rzecz. Dawni astrologowie nie tylko zajmowali się przewidywaniem przyszłości, ale też obliczeniami i obserwacjami. Dlatego też wielu naprawdę wybitnych ludzi z przeszłości, których możecie kojarzyć, o których być może usłyszeliście, takich jak Kepler, takich jak Tycho Brahe, czy nawet Mikołaj Kopernik, parali się układaniem horoskopów. Często to było ich główne źródło finansowania, natomiast ta cała nauka była dodatkiem rozwijanym przy okazji. I stąd można powiedzieć, że zrozumienie astrologii i jej wkładu w naukę w dziejach do XVII wieku może być naprawdę ciekawym zajęciem dla chociażby historyków nauki. Ale w XVII wieku drogi astronomii i astrologii się rozeszły. Rozdział astrologii od astronomii nastąpił w XVI-XVII wieku, w okresie, który nazywamy rewolucją naukową. Wówczas to narodziła się chociażby współczesna fizyka i astronomia jest tą częścią dawnej astrologii, która zajmowała się właśnie obliczeniami i obserwacjami i przyjęła za podstawy swoich wnioskowań modele fizyczne i matematyczne.
Natomiast astrologia to jest ta ezoteryczno-pseudofilozoficzna otoczka, jaka z tego pozostała. Temu rozdziałowi pomogła też zapewne postawa Kościoła, no bo chrześcijaństwo dosyć niechętnie patrzy na wszelkie formy wróżbiarstwa, chociażby dlatego, że astrologia zakłada, że o naszych decyzjach, losach decydują jakieś zewnętrzne siły, ograniczając, a wręcz negując istnienie wolnej woli. Żeby Wam może jeszcze dobitniej uświadomić tę różnicę, wyobraźcie sobie, że ciągle byłaby jakaś grupa medyków zajmująca się leczeniem według porad Galena, ciągle chodząca w tych śmiesznych maskach z długimi nosami, wszystkim zalecająca puszczanie krwi i picie gorącej wody. A w dodatku twierdząca, że macica wędruje po ciele kobiety i w zależności od miejsca, w którym się znajduje, taki humor ona ma. No albo wyobraźcie sobie, że wciąż istnieje grupa dentystów wyrywająca zęby kleszczami kowalskimi. Brzmi to dosyć ekstrawagancko, czyż nie? No i właśnie tym jest dla astronomii, czy też dla nauki astrologia. Oficjalnie, jeśli byście poczytali jakieś teksty astrologiczne, to dowiedzielibyście się, że astrologia zajmuje się badaniem współwystępowania zjawisk we wszechświecie i na Ziemi. Brzmi to naprawdę mądrze, tylko że badaniami to trochę trudno nazwać. Zresztą o absurdach astrologii powiedziano i napisano już nie tak mało. Postaram się pod tym filmikiem umieścić Wam jakieś linki, jeśli Was to trochę interesuje. Tematy takie jak efekt potwierdzenia, takie jak na przykład efekt bliźniąt czasowych, tego, że znaki zodiaku nie znajdują się w tym miejscu, w którym się znajdują i w sumie nawet nie są w tych zakresach czasowych, nawet uwzględniając to przesunięcie. Jest 13 znaków zodiaku. Tego, że nikt nie umie powiedzieć, skąd się biorą te wszystkie aury, energie planet, dlaczego akurat one mają wpływać w taki sposób, szczególnie żeby to miało jakieś znaczenie w dniu naszych narodzin. Nie ma ku temu żadnych podstaw naukowych, ba wszelkie badania naukowe na ten temat zaprzeczają twierdzeniom astrologów. Mnie szczególnie zastanawia w tym wszystkim, skąd w ogóle biorą się te teorie astrologiczne. I jeśli chociaż trochę zobaczylibyście, co oni mówią, jak się wypowiadają, to te tezy opierają się na zdaniach w stylu: Neptun jest dawnym rzymskim bogiem wody, a woda, jak wiadomo, kojarzy się z takimi a takimi cechami, więc pozycja tej planety w tym a w tym czasie powoduje, że powinniśmy się zachowywać tak a tak. Albo Wenus kojarzy się z kobiecą, a kobiecość z miłością, dlatego bardziej optymalne, żeby się zakochać, będzie poczekanie jeszcze miesiąc z tą randką. Oczywiście sobie trochę tutaj żartuję z tych wszystkich wypowiedzi, no ale to taka jest tego podstawa. Kreatywność lingwistyczna, lanie wody. Serio, taka gra skojarzeń to jest źródło tej całej rzekomej wiedzy astrologicznej. Nie ma w tym już nic z astronomii, nie ma w tym nic z nauki, ewentualnie można się doszukać czegoś z dawnej mitologii greckiej, rzymskiej czy babilońskiej. No dobrze, ale obiecałem też Wam, że opowiem Wam, jak zostać astrologiem. I z moich obserwacji wynika, że potrzebujesz 3 umiejętności. Po pierwsze, pewnych predyspozycji, po drugie, oczytania w szczególnej literaturze i po trzecie, umiejętności albo raczej zrozumienia jednego wykresu kołowego. Więc zacznijmy od predyspozycji. Jeśli chcesz zostać astrologiem, musisz być osobą wygadaną. Chodzi o to, że będziesz musiał często przekonująco mówić do ludzi na temat różnych teorii, twierdzeń. No i jeśli boisz się wypowiadać publicznie albo jesteś trochę takim milczkiem,
no to nie jestem pewien, czy to jest zajęcie dla Ciebie. Chodzi też o to, żeby mówić w jakiś sposób ciekawy, żeby Twoi potencjalni klienci byli zainteresowani tym, co mówisz i też mieć pewne takie predyspozycje psychologiczne, wiecie, w stylu zimny odczyt, że łatwo obczajacie, jakie ludzie mają emocje, z czym przychodzą do Was, ale na szczęście grupa klientów zazwyczaj to będzie osoba już oczekująca od Was czegoś, więc nie będzie za bardzo weryfikowała Waszych kompetencji, więc wystarczy, żeby w tej swojej perswazyjności, w tym takim wygadaniu, że będziecie jednym z lepszych na osiedlu. Naprawdę talentów Mistrzostwa Świata tutaj chyba jednak od Was nie potrzeba. Po drugie, oczytanie. Chodzi o to, żebyście po pierwsze umieli operować, znali pewne wyrażenia, słowa, określenia, jakie funkcjonują w tym środowisku, żeby po prostu brzmieć autentycznie. Co więcej, istnieją różnego rodzaju szkoły czy systemy pojęciowe. Jeśli trochę na ten temat poczytacie, no to zaczniecie kojarzyć pewne pojęcia i jeśli po prostu znacie system określeń, to łatwiej jest Wam lać tę wodę. No i trzecią umiejętnością, jakiej potrzebujecie, jest zrozumienie jednego wykresu kołowego, czyli horoskopu. Jakbyście zobaczyli współczesną astrologię, to zobaczycie, że ci wszyscy astrolodzy, czy też astrolożki opierają się na takim wykresie kołowym, który może wyglądać trochę skomplikowanie. Zrozumienie, co tam jest, zajmuje ogarniętej osobie, no powiedzmy pół godziny, góra godzinę, więc to naprawdę nie jest nic niesamowicie trudnego. Musicie wiedzieć, jak dzieli się koło na 360 stopni, wiedzieć, czym jest współrzędna geograficzna, no i dodawać w zakresie 12, no okej, dobra, bądźmy wyrozumiali, 360, bo tyle mamy stopni. Innymi słowy, musicie umieć używać kątomierz, czyli zakres wiedzy szkoły podstawowej, z tego co sprawdziłem, podstawę programową, nie dalej niż klasa 6. Tak, to jest zakres wiedzy matematycznej i geograficznej, jaki potrzebujecie. Z tą taką podstawową wiedzą, czym jest ten wykres, powinniście umieć zlokalizować na nim zodiak, planety, różnego rodzaju domy, ascendencje, aspekty, czyli takie pojęcia, które może mądrze brzmią, ale są niczym więcej jak poprawnym odczytaniem kąta i jakiegoś dziwnie wyglądającego znaczka. Serio, to naprawdę nie jest nic więcej. I teraz jak potraficie poprawnie zlokalizować te miejsca i je nazwać, no to zaczyna się lanie wody, czyli przekonanie Waszego klienta, że to, że w tym miejscu znajduje się Mars, a Mars, jak wiemy, to jest taki męski, wojenny, no to będzie miało wpływ na to, że akurat musicie tą odważną decyzję podjąć, czy nie. Tak to działa. Dosłownie. Tu nic więcej nie ma. Ale spokojnie. Nic nie musicie liczyć. Do tego potrzeba by było wiedzy matematyczno-astronomicznej, czy też obserwacyjnej starożytnych Babilończyków, a to jest już poziom trochę wyższy i takiego się nie wymaga od przynajmniej przeciętnego adepta astrologii. Wszystko za Was wyliczy program. Można to znaleźć w internecie. Bardzo prosto podacie, zobaczycie jakiś wykresik i na podstawie tego możecie zacząć Waszą interpretację. To wszystko. Zrozumienie jednego wykresu kołowego, poznanie terminologii i umiejętność bycia osobą wygadaną, taką, która w sposób przekonujący będzie o tym mówiła, co widzi na tym jednym wykresie. A więc czemu wielu ludziom astrologia wydaje się jako takie jednak dosyć skomplikowane zagadnienie? Otóż, wiecie,
Stereotyp astrologii to jest ten horoskop zodiakalny w gazetkach, w internetach, który jest no, chyba najprostszą formą astrologii, jaką można mieć. Więc w tym momencie, jeśli taki astrolog przyjdzie do ciebie i powie, te tutaj horoskopy to bardziej dla zabawy jest, prawdziwa astrologia to jest głęboka wiedza i tutaj musimy dokładnie znać datę i miejsce urodzenia i z tego możemy taki skomplikowany wykres tutaj zrobić i wyczytać wasze życie, dowiedzieć się więcej niż wiecie sami o sobie. Serio. I na tym polega cała fachowość. Cała reszta to jest tylko terminologia i umiejętność wysławiania się. Tak więc, no, mam nadzieję, że pomogłem. A jeśli ktoś z Was chce zostać astrologiem, to oczywiście mam nadzieję, że znajdziecie 2 czy 3 jeleni, których naciągniecie na 5 zł, ale nie więcej. No i cóż, życzę Wam dużo zdrowia i ciekawszych tematów. Trzymajcie się, cześć!